Skoda Karoq? Znowu na Motookiem? Tak, tym razem sprawdzamy coś kompletnie innego. Ostatnio skupiliśmy się na tym, czy silnik, czy wyposażenie jest lepsze przy konfigurowaniu nowego samochodu, a w tym momencie sprawdzamy to, co wy żeście chcieli. Czy wersja z dieslem będzie tak samo dobra i tak samo świetna właśnie w takim miejskim crossoverze. Więc co? Zapraszam was na test Skody Karoq z 2-litrowym silnikiem diesla. Ale że jako Karoq już gościł jako kilka nawet modeli na naszym kanale, to nie będę wam opowiadał o stylizacji, bo kompletnie się oczywiście nie zmieniła, ale nie zmienia to faktu, że mamy teraz troszeczkę inny kolor, delikatnie inne wyposażenie, więc myślę, że chodźcie zobaczymy sobie ładnego Karoqa w pięknym jesiennym birolu, więc co, jedziemy! No dobrze, moi drodzy, ale zanim przejdziemy do tego pięknego Karoqa w dieslu, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki właśnie waszym subskrypcjom my możemy się rozwijać i pokazywać wam coraz to ciekawsze samochody, takie jak sobie pragniecie na naszym kanale, więc co? Zasubskrybuj kanał Motookiem, a my już przechodzimy sobie do Karoqa w dieslu. A skąd pomysł na testowanie w tym przypadku diesla? No właśnie, wy chcieliście bardzo mocno, żebyśmy przetestowali coś innego niż hybryda typu plug-in, samochód elektryczny oraz te wszystkie inne dziwne samochody, które testujemy na naszym kanale i chcieliście normalnego diesla. Ale wy tutaj chcieliście sprawdzić, czy faktycznie silnik diesla będzie miał sens w takim modnym crossoverze i czy to faktycznie jest dobry wybór, no bo w końcu macie ten nieśmiertelny silnik diesla, który ma mało palić. No właśnie, a jeśli chodzi o tego diesla, chodźcie porozmawiamy sobie, co mamy dzisiaj pod maską. A co pod maską naszego Karoqa? Tutaj jest najsłynniejszy diesel, jeśli chodzi o grupę Volkswagena, czyli 2 litry TDI. Jest to oczywiście ewolucja najsłynniejszego silnika 1.9 TDI, który jest dostępny we wszystkich możliwych samochodach używanych w Polsce. A tu mamy jego nową wersję, czyli bardzo słynny w grupie waga 2-litrowy silnik TDI DPF, EGR, AdBlue oraz wszystkie możliwe dodatki są tutaj dostosowane tak, żeby ten silnik był jak najczystszy. Myślę, że w końcu Volkswagen nauczył się na aferze Dieselgate i tutaj nie będzie już kompletnie w żaden sposób ściemniał. Karoq, 3 różnice mocowe tak naprawdę, 115 koni, 150 koni oraz 190 koni z tego samego silnika 2-litrowego, nie różniącego się kompletnie osprzętem. My do testów mamy najsłabszą wersję 115-konną po to, żeby sprawdzić, czy faktycznie jest sens dopłacania do wyższej mocy. 11 sekund do pierwszej setki, 115-konna wersja, do tego 300 Nm momentu obrotowego i tylko i wyłącznie napęd na przód, więc tak naprawdę musicie raczej liczyć bliżej 13 sekund do pierwszej setki, co udało także mi się oczywiście sprawdzić. No tak, ale diesel to ma oczywiście być najbardziej oszczędny napęd, jaki jest możliwy i faktycznie w Karoqu jest to naprawdę też oszczędny napęd. WLTP podaje okolice 6,5 do 8,5 litra średniego spalania, a tak naprawdę możecie nawet zejść w trasie do 4,5 litra średniego spalania. 4,8 litra na 100 km, 130 km pokonane, ale uwaga, nie była to prędkość autostradowa 140, tylko bliżej 120 km na godzinę ze względu na warunki. Jeżdżąc po mieście musicie przygotować sobie bliżej 8-9 litrów diesla, ze względu na to, że najczęściej po prostu ten diesel lubi być na stałych obrotach, a nie co chwilę być przygazowywany i ruszanie ze świateł mu zbytnio nie pomaga. Jazda w typowym miejskim korku oraz oczywiście po typowej miejskiej łodzi z zakorkowaniami 7 litrów. I to jest naprawdę bardzo fajne. Połączenie tego z 50-litrowym zbiornikiem na trasie daje Wam jakieś 1000 km zasięgu,
w mieście lub poza miastem takie okolice 700-800 km na jednym zbiorniku możecie także wykonać. 50 km jazdy totalnie bez celu po wszystkich możliwych wioskach, po wszystkich możliwych drogach, poza terenem zabudowanym od 50 do 90 do 100 km na godzinę, różnego typu prędkości. No i tak jak widzicie, 50 km przejechane, średnie spalanie 6 litrów. I zbiornik AdBlue starcza na jakieś 7000 km, więc tak naprawdę silnik jest dopracowany bardzo mocno. Jest to ewolucja, jeśli chodzi o słynny silnik 1.9 TDI. Faktycznie tutaj naprawdę został mocno dopracowany pod względem efektywności, tego, że ma być jeszcze bardziej cichy i ma być jeszcze bardziej przyjemny dla ucha, co także się udało nam w miarę pokazać. To wszystko możecie połączone mieć oczywiście z 6-biegowym manualem lub DSG za dopłatą 8000 zł i my na pokładzie także mamy to piękne DSG, które zmienia te 7 biegów, które ma oczywiście zastosowane przy tym momencie obrotowym. 40 km na godzinę, 2300 obrotów, 7 bieg. Reakcja skrzyni przy wyższych prędkościach, uwaga, 5 bieg i przyspieszamy. I to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o silnik. Więcej Wam opowiem o wrażeniach z jazdy. O bagażniku nawet Wam nie będę wspominał. Jest duży, pojemny, ale o tym już faktycznie Wam mówiłem w poprzednim materiale, więc tak samo jak było. Dużo przestrzeni na nogi, dużo przestrzeni nad głową, praktyczność. W końcu to jest Skoda. Rodzinny, porządny samochód. A wnętrze? Wnętrze jest tak naprawdę identyczne względem konfiguracji, którą mieliśmy na przykład w czarnym kolorze. Nadal jest to bardzo dobre wnętrze i tutaj nie będę się mocno nad tym rozwodził, bo macie naprawdę dosyć duży materiał porównawczy właśnie względem wyposażenia czy silnika właśnie na podstawie Karoqa. Tutaj nadal jest bardzo przyjemnie. Wszystko jest wykonane z sensownych materiałów i to jest moja ulubiona konfiguracja, czyli bardzo dobrze wykonane wnętrze, połączenie skóry, jasnej skóry i jasnego dołu, razem także z ciemną górą, która wygląda po prostu fenomenalnie i najbardziej mi się podoba takie zestawienie. To jest nadal ta fajna Skoda, w której są naprawdę fajne materiały, wszystko jest na logicznym miejscu oraz samo wnętrze jest wykonane naprawdę z sensownych materiałów. To mi się bardzo podoba i to jest nadal ten mój ulubiony Karoq. No dobra, ale czy coś się kompletnie zmieniło? Nie, Karoq to jest nadal bardzo dobrze prowadzący się samochód, nadal ma bardzo dobrze zestrojone zawieszenie, układ kierowniczy kompletnie nie ma co do zarzucenia, bo po prostu jest precyzyjny i wszystko działa świetnie. Ale o tym już Wam wszystkim opowiadałem. Skupmy się tak naprawdę na silniku. Silnik diesla, który jest tutaj, jest bardzo specyficzny, szczerze powiedziawszy. Dawno nie jeździłem silnikiem diesla, jeśli chodzi o Skodę oraz Volkswagena, ale po wejściu tutaj od razu można wyczuć brak totalnej mocy, brak czegokolwiek. Naciskacie pedał przyspieszenia i te 115 koni, 300 Nm momentu obrotowego robi dosłownie wszystko, żeby ten samochód jakkolwiek szybko przyspieszył, ale on tego nie robi. On po prostu jest dosyć mocno ślamazarny. Na pewno nie pomaga mu też skrzynia, która po prostu ma taką dosyć dużą zwłokę. Naciskacie pedał przyspieszenia, a ona dosłownie musi zredukować ze 3-4 biegi, żeby cokolwiek wyciągnąć z tego silnika diesla, bo niestety nie ma za dużo mocy i to jest jego największa wada i największy problem, bo po prostu czujecie ten brak mocy i w szczególności ten brak mocy jest wyczuwalny w mieście, gdzie po prostu musicie dosyć szybko przyspieszyć, a Wy nie macie zbytnio jakoś dużo mocy, ani nie macie także czym. Nawet nie czuć tego momentu obrotowego, tych 300 Nm, które są tutaj faktycznie w tym silniku, ale widać i czuć, że jest ten silnik bardzo mocno zdławiony. Ale dlaczego? Dlatego, żeby był jak najtańszy, dlatego, żeby był po prostu tą podstawową wersją 115-konną. Nieważne, że z tego samego silnika robi się 150 czy 190 koni, ale tutaj macie po prostu skastrowanego mułka, który po prostu próbuje ciągnąć ten cały samochód, który nie waży jakoś nie wiadomo jak dużo, bo to jest raptem tona 400. Czuć po prostu, że ten samochód nie chce przyspieszać. Pojawia się delikatny wheel spin na delikatnie mokrych nawierzchniach. Tutaj napędu 4x4 w tym samochodzie nie mamy i jest to dosyć też odczuwalne. Ale nie zmienia to faktu, że kultura pracy tego silnika jest bardzo wysoka. Naprawdę nie słychać tego diesla w środku. Nie możecie się kapnąć w żadnej formie, że tu macie silnik diesla. Jeździ naprawdę bardzo podobnie jak
benzynę. Na niskich obrotach delikatnie słychać, że jest to faktycznie diesel, ale to jest tylko i wyłącznie tyle. Kiedy się już rozpędzicie, naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemnie. Skrzynia nagle wrzuca sobie 6., 7. bieg, bo jest 7-biegową skrzynią DSG i trzyma naprawdę tego diesla na dosyć niskich obrotach, dzięki czemu także spalanie dosyć mocno postanawia także spaść. Jeżdżąc sobie pomiędzy różnymi wioskami, miejscowościami i poza terenem zabudowanym, 6,5 litra to jest tak naprawdę wynik do osiągnięcia od tak. Kiedy wjeżdżacie do miasta, niestety musicie liczyć się z większym spalaniem okolic 7-8 litrów, bo jednak Karoq w dieslu zbytnio nie lubi ruszać z miejsca i tutaj to jest najbardziej wtedy widoczne w tym spalaniu. No i ta zamuła, teraz przyspieszam od 50 do 80 km na godzinę. No trwało to dosyć długo. Ten samochód nie ma po prostu tego płuca, żeby się zerwać i pojechać w miarę szybko. No i skrzynia po prostu też jest dosyć mocno ustawiona na ekonomikę. Nawet kiedy zaczynacie zmieniać sobie tutaj tryby na sport, on jest faktycznie bardziej wtedy responsywny. Skrzynia delikatnie wtedy zmienia swój program na sportowy i postanawia jakby trochę wyżej trzymać tego diesla w tych wyższych partiach obrotowych, ale to nadal nie zmienia faktu, że po prostu nie ma mocy. Ale tak to sama jazda jest naprawdę na bardzo przyjemnym poziomie. Naprawdę tutaj nie ma czegokolwiek się doczepić. Silnik, który tutaj jest także rozwojowy i myślę, że jak pojedziecie na hamowie, to nawet z tych 115 koni spokojnie zrobicie sobie ze 160, jak nie 190 koni, bo faktycznie te silniki zbytnio za dużo się nie różnią. O systemach autonomicznych, o tych wszystkich barierach, które macie oczywiście na pokładzie, opowiadałem Wam w poprzednim materiale o tych właśnie 2 Karoqach, które mieliśmy. Tutaj naprawdę nie zmieniło się nic, oprócz systemu audio, który mamy tutaj w końcu możliwość przetestowania, czy system audio marki Canton jest w ogóle sensowny. Tak, jest sensowny, o wiele lepiej gra, ale to nadal jest jakby poziom średni, a nie jakiś wysoki hi-fi audio. Tak naprawdę silnik ma bardzo specyficzną formę działania. Między 1500 a 3500 obrotów ma swój pełen moment obrotowy i faktycznie skrzynia jest w stanie go tam utrzymywać. I tam najwięcej tak naprawdę macie emocji jakichkolwiek dających z tego silnika i najwięcej momentu obrotowego, dzięki któremu możecie także przyspieszyć. Jest też możliwość oczywiście sterowania sobie łopatkami. Oczywiście to czasem ratuje sytuację, kiedy chcecie wyprzedzić jakieś 2 samochody, ale niestety wyprzedzanie w tym samochodzie nie jest łatwą rzeczą. Musicie do tego się mocno przygotować, albo po prostu zrobić pewien myk, jeśli chodzi o skrzynię biegów. Wtedy, kiedy ona sobie jedzie na 6., 7. biegu, klepnijcie delikatnie gaz, po to, żeby ona zrzuciła sobie na tą trójkę i faktycznie, żeby wykorzystać ten moment obrotowy. Wtedy da się dogadać także z tą skrzynią i po prostu jakkolwiek wykorzystać tą pełną moc, którą macie zawarte w tych szalonych 115 koniach. A tak to, moi drodzy, komfort. Po prostu komfort. W Karoqu naprawdę możecie czuć się komfortowo. Ten układ kierowniczy, to zawieszenie, te naprawdę wygodne fotele, podgrzewana kierownica. To wszystko jest naprawdę na fajnym, sensownym poziomie, więc to jest naprawdę dobry samochód. Tylko po prostu trzeba odpowiednio podejść do tego silnika. Czy na pewno jest Wam potrzebny silnik diesla, czy może lepiej skorzystać tutaj z mocniejszego 2-litrowego silnika benzynowego lub na przykład skorzystać z 1.5 TSI, które także bardzo fajnie napędza ten samochód, bo po prostu mieliśmy taki samochód u nas już w redakcji. Ale jednak kiedy jedziecie sobie z równą prędkością i widzicie dosłownie na Waszym komputerze pokładowym, że palicie 4 litry albo 3,5 litra, jadąc sobie te 70 od 70 do 90 km na godzinę, widzicie te dosłownie 3,5 litra do 5,5 litra, wiecie, że faktycznie dobrze żeście wybrali, że wybraliście diesla, bo on faktycznie wtedy pali niewielkie ilości paliwa. No i 100 km na godzinę, jest naprawdę przyjemnie z wygłuszeniem, tego silnika naprawdę także nie słychać. Skrzynia wrzuciła sobie 7. bieg i ma, uwaga, niecałe 2000 obrotów, dokładnie 1900 obrotów, a jadąc po autostradzie macie okolice 2000 obrotów, bo po prostu jadąc te 120-140 km na godzinę ten silnik naprawdę na bardzo fajnych obrotach sobie spoczywa i dzięki temu naprawdę też pali na niewielkiej ilości paliwa. Ale czy to wszystko ma sens z tym oto pięknym silnikiem diesla? No właśnie, tutaj trzeba się nad tym bardzo mocno zastanowić, bo w końcu silnik diesla jest specyficzny. Jest bardzo mocno kierowany do odpowiedniej grupy docelowej i tutaj w tym przypadku też tak jest. Ale czy miejski crossover z dieslem w ogóle ma sens? No właśnie i tutaj trzeba się nad tym bardzo mocno zastanowić. A tak naprawdę musicie się zastanowić, czy jesteście grupą docelową, jeśli chodzi o ten silnik. Silnik wysokoprężny od lat jest znany, że bardzo dobrze sprawuje się na trasach i tak faktycznie jest. Wtedy widać naprawdę oszczędność Karoqa z dieslem, bo ma naprawdę co sobą pokazać, bo 4,5 litra średniego spalania w trasie to jest naprawdę dosyć niewiele, a szczerze powiedziawszy pewnie większe
moce, gdybyście mieli z tego silnika, czyli tą 150 lub 190, pozwoli Wam nawet zaoszczędzić pewnie jeszcze te pół litra średniego spalania. Ale wtedy, kiedy chcecie mieć modnego crossovera i używać go najczęściej, tak jak wszyscy go używają, czyli w mieście, to wtedy zaczyna się to delikatnie kłócić jednak z sensem i logiką, bo wtedy ten samochód zaczyna palić o wiele więcej, no i wtedy zaczynają się problemy w takiej formie jak zapychanie DPF-u, wtedy zaczynają się problemy z niedogrzewaniem silnika diesla, no i jeszcze parę innych. Chociaż na przykład kurierom to kompletnie nie przeszkadza, bo jeżdżą i tak swoimi pięknymi dieslami. Ale nie zmienia to faktu. Karoq w wersji z dieslem jest o 10 000 złotych prawie droższy względem tradycyjnej benzyny 1.5 TSI o mocy 150 koni. Wtedy macie już faktycznie możliwość zakupienia tego silnika, co mamy, czyli 2-litrowego 115-konnego silnika. Ale uwaga, ja szczerze powiedziawszy od razu Wam odradzam ten 115-konny silnik, bo brak w nim mocy. Nie czujecie kompletnie tego momentu obrotowego, który ma diesel. Jest problem z tym, żeby ten samochód naprawdę fajnie się napędził. Wyjścia tak naprawdę z tej sytuacji są dwa. Albo od razu kupujecie moc 150 lub 190 koni lub faktycznie kupujecie ten 115-konny, bo chcecie zaoszczędzić, ale od razu umawiacie się na wizytę na hamowni ze względu na to, że po prostu brak mocy w tym silniku jest naprawdę ogromny. Czujecie, jaką on ma dosyć dużą zwłokę i to mi się kalendarnie w tym samochodzie nie podoba. W mocy 190 koni faktycznie już myślę, że ten samochód będzie się o wiele lepiej odpychał, będzie miał więcej momentu obrotowego i będzie czuć, że to faktycznie jest ten mocarny diesel. Ale nie zmienia to faktu, że jeśli macie chęć posiadania takiego crossovera, to musicie nim jeździć. Musicie jeździć na dłuższych trasach, wtedy ten samochód staje się ekonomiczny i w miarę sensowny. Jego zakup. W dzisiejszych czasach uważam, że jednak hybryda benzynowa będzie o wiele lepsza w mieście, a na trasie także nie będzie miała złych wyników spalania. Bo uwaga, niestety paliwo w formie benzyny czy diesla jest praktycznie na tym samym poziomie, więc niestety bardzo zbliżone rezultaty. Więc jeśli Ty, drogi widzu, już stwierdziłeś, że jednak silnik diesla nie jest Ci potrzebny, więc zapraszam Was także do materiału, który żeśmy Wam przygotowali jakiś czas temu, związany na przykład z silnikiem 1.5 TSI lub 2.0 Sportline, gdzie wtedy faktycznie było naprawdę sporo mocy i było naprawdę bardzo fajnie przyspieszenie, jeśli chodzi właśnie o te samochody. No i tak oto dobraliśmy do końca tego materiału. Mam nadzieję, drogi widzu, że spodobała Ci się Skoda Karoq w wersji diesel za okolice 180 parę tysięcy złotych, więc jeśli masz ochotę zobaczyć także inne samochody na naszym kanale, to w tym momencie wyświetlają Ci się dwa inne filmy, oczywiście z ciekawszych samochodów na naszym kanale. A jeśli masz ochotę, dołącz także do subskrybentów kanału Motookiem, bo to dzięki właśnie temu, że Ty jesteś naszym subskrybentem, my możemy testować, pokazywać Wam te nowoczesne samochody i sprawdzać faktycznie, czy mają dzisiaj jakiś większy sens, czy to jest tylko ściema marketingowa. Więc co, dzięki serdecznie za obejrzenie tego materiału, widzimy się w następnym, do zobaczenia, cześć, hej!